Witam serdecznie. W tym materiale pokażę Wam ceny i asortyment w białoruskim supermarkecie. Półki w sklepach wcale nie świecą pustkami, jak to by mogło się niektórym wydawać, a wręcz uginają się od nadmiaru produktów. Na uwagę zasługują takie perełki jak perfumy o zapachu wódki, kubki z Leninem czy symboliką minionych czasów oraz różne ciekawe trunki wyskokowe, w których zaciekawiła mnie szczególnie herbata o wysokiej mocy czy wódka nawiązująca do tradycji sowieckiego Sojuza. Zanim jednak wejdziemy do supermarketu, dla lepszego zobrazowania sytuacji poznajmy białoruskie zarobki. Przy wejściu do sklepu wisi akurat aktualna oferta pracy na kilku stanowiskach. I tak operator wózka widłowego może zarobić miesięcznie do 1900 rubli, czyli niecałe 2100 zł. Zaś kucharz czy piekarz zarobią po około 1700 zł za miesiąc pracy. Za wykładanie towaru po nocach dostaniemy około 1600 zł, a dodatkowo każdy pracownik może liczyć na bon w wysokości 120 rubli do zrealizowania właśnie w tym sklepie. Można więc powiedzieć, że płace są o połowę niższe niż w Polsce. Ale koszty życia na Białorusi również są sporo niższe niż w naszym kraju. Litr benzyny czy diesla kosztuje niecałe 3 zł, a ponad 40-metrowe mieszkanie w stolicy spokojnie wynajmiemy sobie w cenie do $500 miesięcznie. A jak kształtują się ceny podstawowych produktów potrzebnych do życia? Zapraszam do wnętrza białoruskiego supermarketu. Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim patronom tego kanału, bo to właśnie dzięki Wam mogą powstawać filmy takie jak ten. A w tym celu udamy się do jednego z takich marketów w stolicy kraju, Mińsku. Market należy do sieci Gippo. Takich sieciówek jest kilka. Najpopularniejsza to chyba Europort, ale ceny są wszędzie bardzo podobne. Żeby zobrazować Wam, ile może kupić taki statystyczny Białorusin za swoją pensję, tak musimy przyjąć, że średnia płaca wynosi tutaj około 1500 zł. Zarobki w tych najniższych sektorach wahają się od 1200 do 2000 zł. Oczywiście jak ktoś jest programistą, z czego też słynie Białoruś, jest to taka Dolina Krzemowa Europy, to będzie zarabiał dużo więcej. W sklepach możemy znaleźć też wiele polskich produktów, poczynając od jakichś akcesoriów chemicznych, tak jak tutaj plag do czyszczenia samochodów, i to cenowo wygląda bardzo podobnie jak w Polsce, ale co najmniej o połowę tańsze są oleje samochodowe. Tutaj za 5-litrową bańkę zapłacimy już nawet od 50 zł. Z ciekawych gadżetów w hipermarkecie możemy kupić kubki z Leninem, logiem ZSRR, z sierpem i młotem. Ceny tak do 4 zł za taką szklankę, kubek. Z ciekawych kubków mamy również jubileuszową edycję na 80-lecie zakończenia wojny ojczyźnianej. Taki kubeczek kosztuje jakieś 8 zł. Tutaj mamy z herbem Białorusi i z hasłem za Białoruś, więc jak pijemy wódkę z takiego kubka, to od razu nie trzeba wykrzykiwać nawet radosnych haseł. No i zobaczcie, rząd zamyka granice, mówi Wam, żeby nie jechać na Białoruś, bo wspieracie tutaj nie to co trzeba, ale polskie firmy eksportują tutaj towary, jest groszek, są różne produkty chemiczne, no jest wszystko. Znalazłem coś dla fanów modelarstwa. Mamy tutaj modele do sklejania większości sprzętów kultowych z radzieckiej techniki wojskowej. Jest i nawet Tupolew 154, helikoptery Mi-24, Katiusza, a nawet rakieta Iskander, czy wyrzutnia rakiet Iskander. Sprawdzimy teraz ceny pieczywa. Takie bułki słodkie z jakimś różnym nadzieniem serowym, budyniowym, no coś takiego jak mamy w Biedronce. Tak tutaj oscylują one w granicach 1,30 do 1,5 rubla, czyli można powiedzieć połowę tańsze niż w Polsce. W zasadzie wszystko to samo, co mamy w Biedrze. Owoce leśne, truskawkowe i tak dalej. No to wszystko jest pewnie odbieg z Chin, więc prawdopodobnie może być to dokładnie to samo. Drożdżówka serowa, takie gniazdo serowe możemy kupić już za 1 rubla. Ceny chleba. Najtańszy chleb kosztuje 1,20 rubla, taka buła pompowana można powiedzieć. Większe chleby kosztują 3 ruble, a za bagietkę zapłacimy 2,20.
Można kupić sobie od razu usmażone czy uwędzone ryby w jajku, w jakichś przyprawach nadziewane. Super sprawa i można w kamperze tylko odgrzać na patelni. Wszystko jest gotowe. Kotletów różnych rodzajów jest tutaj też mnóstwo, mielone i nadziewane. Wszystko. Są i placki ziemniaczane, jest kaszanka i to wszystko jest gotowe. Nie są to rzeczy surowe, a już przygotowane do odgrzania. Ceny od nawet 12 tutaj rubli za kilogram. Możemy kupić też naleśniki. Są też pączki, jakieś małe pizze i serniki. Mięsa surowe. No, nie wygląda to zachęcająco, ale możemy sobie kupić języki różnych zwierząt też. Spory wybór ryb, zarówno surowych, świeżych, jak i nawet żywych. Są jesiotry, widzę, tołpygi, karpie, no i mnóstwo wędzonych. Cenowo może trochę taniej niż w Polsce. Takiego suszonego, wędzonego szczupaka kupimy w cenie 53 ruble za kilogram. Jeśli lubicie jajecznicę, tak tutaj będzie bardzo tanio. Najtańszy zestaw jajek za 10 sztuk musimy dać 2,5 rubla. Tu są jakieś różne serie. Nie wiem od czego zależy cena, ale niektóre jajka są po 4 ruble za dychę, a niektóre są po 2,5. No pewnie wolny wybieg i ściółkowe. A to powinni wprowadzić na polski rynek. Sos cebulowy 4,5 rubla. Tego u nas brakuje. Oryginalny kawior kosztuje 70 rubli za taki mały słoiczek. A tutaj mamy też i tańsze, po 50 kilka, ale są i po 150 nawet. I to jest kawior prawdziwy, bo są też podróbki, które kupimy w cenie kilku rubli za słoiczek. Tutaj mamy różne ryby wędzone, bądź nawet na surowo. Bardzo dobra zakąska do wódki, polecam. Różnego rodzaju sałatki kupimy w cenie 2 do 5, od 2 do 5 rubli. Mamy marchewkę, buraki, jakieś kapusty. Są i dania gotowe w stylu chińskim. Makaron z grzybami, tofu, jakimiś nawet małżami. Ceny gotowych dań do 5 rubli. I możemy sobie kupić też glony morskie i zrobić z nich zupę na przykład w cenie 2,5 rubla. No mnóstwo śledzi wszelkiego rodzaju. Dużo jest też past kanapkowych, bardzo ciekawe smaki, krabowa, tuńczykowa, krewetkowa, ośmiornicowa. One są bardzo tanie, nawet już od 2 rubli się tutaj tuńczykowa taka pasta kanapkowa zaczyna. A tu mamy ten taki podrabiany kawior. Nawet za 3,5 rubla można kupić sobie taki słoiczek. Popularne są też suszone ryby. Oni to uwielbiają jako zakąska do wódki. Jest 7 rubli, 3 takie suszone rybki. Tylko wystarczy rozpakować i można już rzucić. Wybór ryb puszkowanych też jest spory. Ceny od 5 rubli za konserwę do nawet 10. Konserwy takie typu turystyczne, rybne też kosztują do 5 rubli, są nawet i po 2 ruble, widzę tutaj sardynka. 20 jajek przepiórczych to koszt 4,5 rubla. Kubeczek śmietany średnio kosztuje około 3,5 rubla, 350 gram. Sery, twarogi, nabiał to jest akurat tanie. Jednak jest to kraj rolniczy, więc jest dużo krów. Mają piękne zielone łąki i nabiału jest tutaj mnóstwo. Bardzo dobre są zresztą te jogurty, te produkty mleczne. Nie są one przetworzone. Czuć tutaj nawet przy niektórych, jak to się mówi, taką żywą krowę. Z napojów mlecznych coś, co mnie zaskoczyło. Ajran pewnie wszyscy znacie z kebabów, ale tutaj jest jeszcze tan. Spróbowałem tego i okazuje się, że jest to taki bardzo słony, gazowany ajran. Jest też seria produktów na serwatce, nazywa się Detox. Chyba można się domyśleć, do czego oni to piją. Kosztuje taki napój 2 ruble. No nie jest to za dobre, ale ponoć działa. W niedzielny poranek szczególnie. Kefiry około 2 rubli za litr. Mleko kupimy w cenie około 2,5 rubla za 1 litr. Są też większe butelki, wtedy wychodzi taniej.
i mamy tego do wyboru naprawdę bardzo dużo. Mają też dział wege. To wszystko są wędliny wegańskie. No, wyglądają jak prawdziwe. Myślę, że żaden mięsożerca by się nie połapał. Tanie to nie jest, no ale w Polsce też tanie to też nie jest. Tu mamy kiełbasę kokosowo-kukurydziano-zbożową. Kabanosy jak prawdziwe, ale kosztują prawie 30 rubli. Masło kokosowe, pierwszy raz coś takiego widzę, kosztuje to niecałe 8 rubli. Kostka zwykłego masła kosztuje już od 4 rubli, ale są też masła większe, spójrzcie na to. Kilogram masła to koszt 25 rubli. I to masło ma 82,5%. Bardzo dobre i tanie są szejki smakowe. Mleko pistacjowe, kokosowe, czekoladowe w cenie do 2,5 rubla. Smaków jest tutaj kilkanaście, polecam. Świetne są również jogurty. Możemy popróbować tutaj różnych jogurtów z owocami leśnymi, takimi jak malina, jagoda z białoruskich lasów. Ceny też naprawdę atrakcyjne. Wszystkie kosztują lekko gdzieś powyżej 2 rubli. Paczka sera plastrowanego, standardowa paczka 130 gram kosztuje 3,5 rubla. Serów żółtych jest też od zatrzęsienia, naprawdę do wyboru, do koloru. Taki wielki kawałek sera czerwonego kosztuje niecałe 10 rubli. 26 rubli kosztuje kilo takiego sera, no niesamowite. Wędliny, które u nas są sprzedawane często na różnych jarmarkach jako wędliny litewskie, właśnie takie suszone, podwiędnięte. Tutaj prezentują się w cenach około 30 do 40 rubli za kilogram za różne szynki, polędwice, boczki. I wędliny, o ile skoro nawet ich nie jadam, tak są chociaż przyjemne dla oka, bo w niektórych krajach to aż bierze obrzydzenie, jak się na to patrzy, a tutaj wygląda to w miarę apetycznie. Wybór suszonych kiełbas jest przeogromny. Zresztą kuchnia białoruska opiera się głównie na mięsie, no i od razu mamy tutaj do tego mięsa musztardę i tych smaków jest też mnóstwo. W Polsce jest po prostu chrzan, a tutaj mamy chrzan jeszcze z wasabi, chrzan burakowy, chrzan z borówką. Jest tego kilka rodzajów. No i możemy od razu kupić sobie marynowane jajka z grzybami jako zakąska do kiełbasy. Super sprawa. Sprawdźmy więc teraz ceny warzyw. Kapusta 0,85 rubla, melony, arbuzy w cenie od 3 do 4,5 rubla za kilogram. Pomidory są drogie, 9 rubli za kilo. Za żółte papryka też od 15 rubli po nawet 42 za czerwoną podłużną. Brokuł 20 rubli za kilogram. Kalafior 12 rubli za kilogram. No i winogron jest tańszy niż warzywa, co ciekawe, bo kupimy sobie za 8 rubli już kilo winogronu. Gruszka też tania nie jest, 8. Pomarańcze 5,5 rubla, czyli to wychodzi drożej jak w Polsce. I nawet możemy sobie kupić granaty, ale są one już bardzo drogie. 32 ruble za kilo. Ceny pomidorów w szczycie sezonu zaczynają się od ponad 5 rubli, czyli zaś ziemniaki, czyli narodowe warzywo Białorusi, kosztują 1,5 rubla za kilogram. Za banany musimy zapłacić aż 5 rubli. Jabłka wypadają również zadziwiająco drogo, prawie 7 rubli za kilo jabłek. Takie jakich tysiące się marnują przy naszych drogach. Rosyjska cebula 14 rubli za kilogram. Olej słonecznikowy 5,24 rubla za 1 litr. Jest też bardzo duży wybór owoców morza i jest to relatywnie tanie w porównaniu do cen polskich. Kilo krewetek możemy kupić tu już za 24 ruble. Mieszanka owoców morza, jakieś ośmiornice, kalmary, małże też w cenie od 24 zł za kilo. Mąka 7 rubli za 5-kilogramową paczkę. Lody możemy kupić tutaj w takich batonach, jak u nas sprzedaje się karmę dla psa. I taki baton pół kilograma kosztuje niecałe 9 rubli. Ceny soków owocowych przedstawiają się
od 3 do 4 rubli za litrową paczkę. Do wyboru oczywiście tradycyjne smaki, takie jak wszędzie na świecie, ale mamy też sok granatowy za 3 ruble. Tanio wychodzi makaron, 3 kg paczka makaronu to koszt tylko 4 rubli. 5 kg cukru produkcji rosyjskiej 12 rubli. Narodowy napitek Białorusi, czyli kwas chlebowy i są bardzo dobre, chyba najlepszy będzie licki. 1,5 litra zapłacimy 3 ruble. Jest też kwas w puszkach, możemy sobie kupić w takiej puszce jak piwo, koszt to 2 ruble. Białoruska wersja Coca-Coli, czyli Bela Cola, litrowa butelka kosztuje 2,66 rubla. Napoje z kompanii Pepsi są znacznie tańsze niż w Polsce. Spójrzcie, 1,5 litrowa butelka kosztuje 3,20 tylko. Pepsi jest tańsza niż Mirinda, no ale Sprite jest jeszcze tańszy, bo niecałe 3 ruble za taką samą butelkę. I przechodzimy do najciekawszego działu, czyli alkohole. Oryginalny radziecki szampan, sowieckie szampańskoje. Klasyczna butelka 0,75 litra kosztuje niecałe 10 rubli i to jest prawdziwy smak Rosji. Win jest co niemiara, ceny podobnie jak w Polsce od 10 do kilkudziesięciu złotych. Białoruś raczej win nie produkuje swoich, stąd pominiemy sobie ten dział. W kolejnej alejce robi się znacznie ciekawiej. Możemy kupić wódkę z żubrem, żubrówkę w cenie 15 rubli za pół litra. Jest też dużo, tutaj widzę, wódek różnych smakowych, żurawinowe, paprykowe. Naprawdę do 15 rubli można kupić bardzo dobrą wódkę smakową. Wódeczki tym razem nie przywiozę, bo się okazało, że przez Litwę nie można, przez granicę z Litwą nie można przewozić żadnych napojów alkoholowych. No tak sobie Litwini wymyślili i jest problem. Z oryginalnych białoruskich produktów na pewno warto spróbować balsamu białoruskiego. Jest to likier ziołowy, mamy dostępnych kilka smaków, a kosztuje to od 10 rubli za litrową butelkę. Tu mają też takie swoje podróbki Jägermeistera, Trollmeister, 13 rubli za półlitrową butelkę. Chmielna wiśnia, też jakiś taki likier wiśniowy za 7 rubli. I kolejny balsam czarny znachor, niecałe 10 rubli za półlitrową butelkę. Też bardzo dobre, próbowałem. No i herbata, zobaczcie, herbata, pół litra, 45% alkoholu. No taką herbatę to ja rozumiem. Kosztuje tylko 17 rubli. Tani jest też ich lokalny gin, niecałe 15 rubli za półlitrową buteleczkę. Różne lokalne whisky możemy też kupić w cenie do 15 rubli za półlitrową butelkę. Widzę też alkohole gruzińskie, armeńskie, mnóstwo koniaków. Jest naprawdę bardzo duży wybór dla tych, co lubią tego typu trunki. Piw też jest wybór olbrzymi. Są również piwa bezalkoholowe, zerówki, jako że w Białorusi limit alkoholu na drodze wynosi 0, nie możemy sobie wypić nawet jednego piwa. Tak jest sporo piw bezalkoholowych. Najsłynniejszym piwem na Białorusi jest piwo lickie. Produkują oni kilka gatunków, a piwo jest naprawdę przednie, polecam. Coś, co mi też bardzo posmakowało, zobaczcie, piwo marki Piwo. Zwykłe piwo bez etykiety w takiej starodawnej butelce jest bardzo dobre. Te piwa nie smakują jak te szczyny kompanijne typu Żywiec, Warka czy Żubr. Tutaj naprawdę to piwo ma smak piwa. Oczywiście nie wszystkie, ale w większości tak. Posmakowało mi też to piwo z żółtą etykietką, Żigulewskoje. Można je kupić oczywiście i w plastiku, i w butelce szklanej. Piwo w butelce szklanej kosztuje z reguły do 3 rubli. To już mamy naprawdę bardzo dobre piwo. Nawet kupimy jakieś statne do picia za 2,5 rubla, a za piwo w plastikowej 2-litrowej butelce zapłacimy 6 rubli. No czyli to tak jakbyśmy kupili sobie 4 piwa za te pieniądze. Oryginalną pamiątką z Białorusi będzie również wódeczka ZSRR. Taka małpka, 200 ml, to koszt około 5 zł. Można też wybrać wersję z sikorką na przykład. Z ciekawych wódek
Mamy na przykład Brześć Litewski. Wódka z bramą twierdzy na etykiecie kosztuje 25 zł za 1 litr. 25 zł za litr czystej wódki 40%. I to jest cena. A co na zakąskę do piwa? Ano kawałki suszonych ryb będą tutaj najlepsze. Przekąski do piwa w cenie od 4 rubli za taką paczuszkę. Tu się nie zakąsza paluszkami czy chipsami. Wolą coś takiego. Przynajmniej jest to zdrowe. Półlitrowa puszka napoju energetycznego kosztuje już nawet od 2 rubli. Puszka coli, fanty czy sprite'a to koszt niecałych 2 rubli. W każdym sklepie znajdziemy też polskie produkty firmy Rolnik. Różne sałatki. Bardzo tanie na Białorusi są też miody. Niekoniecznie ze sklepu, bo można kupić też sporo tego typu produktów na targu, ale ceny są bardzo podobne. Za mały słoiczek miodu zapłacimy 5 rubli, a duży słoik, tutaj akurat takich nie ma, duży litrowy słoik miodu kosztuje 15 rubli. Białoruska bombonierka to koszt 19 rubli i w tej cenie staniemy się posiadaczem takich oryginalnych białoruskich czekoladek. Jeśli chodzi o słodycze, to widzę, że głównie są to marki zachodnie. Jakie tam sankcje? Mamy tu i Raffaello, Toffee, Merci, wszystko. Ogólnie produkty Nestle też królują na Białorusi, także pod tym względem to się tu naprawdę sprzedali. Czekoladę Nestle kupimy tutaj za 4,5 rubla średnio. Jest oczywiście też Milka. Te są droższe, bo kosztują od 7 rubli w górę. Duży baton Snickers kosztuje 4 ruble. Ceny kawy 230 gram, Jacobs, taka paczka kosztuje 15 rubli, Maxwell House 200 gram, 12 rubli. Kolejne ciekawe słodycze z logiem Białorusi. Taka potężna czekolada. Kilogram czekolady kosztuje 45 rubli. No ciekawe jak to smakuje, ale możemy sobie też kupić czekoladę bohaterską, czekoladę z żubrem, czy czekoladki z różnymi motywami z Białorusi. Zobaczcie jaki tu jest wybór majonezów. Majonez oliwkowy, majonez cytrynowy, majonez z jaj przepiórczych, tylko 4 ruble, majonez z awokado. Mają fantazję, jeżeli chodzi o majonezy, a u nas tylko ciągle kielecki, winiary. Półkilogramowy ser ricotta kosztuje 4 ruble. Mnóstwo suszonych ryb. Możemy sobie kupić takiego leszcza za 7,5 rubla i zakąszać nim wódkę. Chciałoby się nakupić tutaj alkoholu, no ale nie można, gdyż limit wwozu nie można wziąć nawet butelki piwa, nie mówiąc o czymkolwiek mocniejszym. Nawet nie można wziąć piwa bezalkoholowego, to się normalnie pod łamania praw człowieka już podlega. Jak można zakazać wwożenia jakichkolwiek napojów czy jedzenia, kiedy możesz stać tam nawet i tak 2 dni na tej granicy? No i wtedy co, z głodu człowiek ma zemrzeć? Armeńskie koniaki w butelkach przypominających pistolet, karabin, miecz, skrzypce. Obawiasz się mandatu za spożywanie piwa w publicznym miejscu? Żaden problem. W Białorusi kupisz od razu piwo w papierowej torebce i możesz je pić bezpośrednio pod sklepem, bez obawy, że milicja wlepi ci mandat. Rozwiązanie godne Nobla. Czy wiecie, jaki jest ostatnio najmodniejszy zapach w Rosji? Perfumy o zapachu wódki. Jak żeby inaczej? No któż mógłby się tego spodziewać? A do wyboru mamy aż 3 zapachy. Dla nas Polaków może się wydawać tanio tutaj w pewnych aspektach, aczkolwiek wiele produktów kosztuje bardzo podobne pieniądze. Weźmy pod uwagę, że oni zarabiają połowę mniej, stąd życie w tym kraju chyba nie należy do najłatwiejszych. Pomimo, że niby jest wszystko w tych sklepach i można sobie wszystko kupić, tak trzeba jeszcze mieć na to pieniądze. A pracując na takim zwykłym etacie, może być z tym problem. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film z krótkim przedstawieniem białoruskich produktów. Zapraszam teraz do subskrypcji kanału, no i do obejrzenia pozostałych filmów z białoruskiej serii, bo ten kraj zaskoczy Was na pewno jeszcze nie jedną rzeczą. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!